Witam. 28 wrzesień 2024 rok. Godzina 17:16. Ryszard Borowiecki, Królewska Wiedza, czyli astrologia i kosmogram. Tak właśnie nasz kosmogram dzisiaj wygląda. I oczywiście będziemy rozmawiać właśnie o tej tutaj planecie, która jest w Skorpionie, a włada wagą, no i jeszcze jednym znakiem, Bykiem. Akurat w tej chwili jest w opozycji do swojego znaku, tego pierwszego, Byka. I dlatego też najciekawiej wyglądają finanse i te wszystkie sprawy związane z finansami, bo jest tutaj w takim punkcie, który najbardziej interesuje i w dodatku Duadzie Koziorożca. Ona już od dawna się zajmuje tymi finansami, bo zawsze, ale kiedy jest w wadze, zajmuje się raczej pięknem i urządzaniem nowego życia nam, w zależności od sytuacji, od problemów, które tworzy nie tylko sama, ale z innymi planetami, bo zespół jest zawsze łatwiej i zawsze bardziej kulturalnie. Można by było powiedzieć, że bardziej precyzyjnie, a można by nawet rzec, że tak idealnie, wiecie, bez dobrej wazeliny to nic się nie da zrobić, no, ale ci, którzy wiedzą, o co chodzi, no to po prostu tak nam robią. Robią to, jeżeli patrzymy w tej przestrzeni ogólnej, w tej przestrzeni, która jest tutaj wszędzie i gdzie my jesteśmy. Ale najważniejszą przestrzenią jest to, że istniejemy i możemy ją tworzyć w jakiś sposób, no właśnie dzięki kosmogramowi, bo kosmogram pokazuje nam wiele, ale my w tym kosmogramie możemy zrobić jeszcze więcej. Co znaczy jeszcze więcej? No właśnie nauczyć się go. Nauczyć się go i nie tylko nauczyć się astrologii, ale także i rozpoznawania pewnych znaków, które nasz Chrystus powiedział, że po znakach rozpoznacie. I te znaki dzisiaj dają znać, chociaż w każdym okresie są specyficzne i zawsze one pasują do tej ideologii czy tej teorii, jak chcemy to nazwać, to już obojętne, ale najważniejszą rzeczą jest to, że nasza Wenus ma charakter. Charakter dosyć, powiedzmy, że łobuzowaty. Ja o tym wczoraj tutaj referowałem, ale najważniejszą rzeczą w tym wszystkim jest to, żeby Wenus mogła, a właściwie nam służyła. Co jest największym problemem w tej naszej teorii zdobycia sławy, ponieważ sława to Wenus też jest w tym panteonie. Zresztą każda planeta tworzy panteon, który nam odpowiada lub też nie. Na ogół nie odpowiada, bo nie chcemy nic. Nie chcemy, uciekamy od tego wszystkiego. Czy planeta Wenus może coś zrobić? Tak, przeważnie robi najprostszą rzecz, która jest najbardziej stabilna i najbardziej brana pod uwagę, czyli zakochanie się w kimś bez pamięci i czasami nie w tym, co potrzeba. To jest największy kryzys miłości i największy problem. Bardzo często tą miłość wtedy wspominamy: o Boże, jak to, po co, na co i dlaczego. I tu jest największy nie problem, bo to nie jest problem, tylko czasoprzestrzeń, którą straciliśmy i wspominamy ją, jako byśmy chcieli ją wymazać lub też zupełnie inaczej zreferować, niż byśmy chcieli. Dlaczego tak jest? No, pierwszą podstawową sprawą w tym wszystkim jest jedna rzecz, że
Świat, który nas otacza, składa się z tego najważniejszego znaku, który jest początkiem wszystkiego, barana. A waga jest po drugiej stronie, więc potrzebuje partnera. A ten zespół tworzy jedną z najważniejszych rzeczy. No, powiedzmy parę. Ta para służy do tego, do prokreacji. Ta prokreacja jest wynikiem. Prokreacja jest wyjątkowo dziwna, jeżeli patrzymy na Wenus z punktu wagi, ale z punktu byka już nie jest tak zupełnie, dlatego że po drugiej stronie mamy Skorpiona, a Skorpion jest takim momentem życia i śmierci. I teraz, jeżeli bierzemy zapłodnienie, to wiemy, że w 8 miesiącu, jeżeli rodzimy dzieci, to z nimi są kłopot. Lepiej urodzić o miesiąc wcześniej, czy też w 9, jak normalnie rodzimy. I tutaj właśnie jest ten taki ambaras, żeby było to wszystko prawidłowe. A Wenus akurat znajduje się w tym momencie, gdzie patrząc się na wszystkie sytuacje, to właśnie teraz następuje ten konflikt taki ekonomiczny, to tutaj i prawny, i każdy. I to, co było najciekawsze, to dzisiaj oglądałem sprawozdanie pana prezydenta Argentyny w ONZ-cie. Obejrzyjcie to, naprawdę obejrzyjcie, bo wtedy dużo pojmiecie z tej świadomości nieświadomej, że jesteśmy napychani wiadomościami, które no, są ładne, ale tylko ładne, z wierzchu, czyli tak zwane lukrowane. Znacie takie powiedzenie nie cukruj? No więc właśnie to jest to powiedzenie, które nam najbardziej dokucza w przestrzeni tej medialnej. Bo wczoraj rozmawialiśmy o 2 partnerach, których znamy, którzy nie skończyli źle, a reszta raczej skończyła źle. Teraz ten ambaras pomiędzy Marsem a Wenus jest taką charakterystyką dosyć charakterystyczną. Dlaczego? Dlatego, że jest to opozycja. Ale jeżeli patrzymy na tą drugą opozycję, kiedy jest to nasza Wenus i właśnie Pluton, w którym ona się znajduje, bo to jest ta druga Wenus, tak, o której będziemy referować, ale dopiero wtedy, jak będzie byk, ale musicie wiedzieć, że ona cały czas niesie jedne i drugie zagadnienia w jednej planecie. Tak samo ma Merkury i tak samo ma tutaj Wenus. Wenus ma swoją wyższą oktawę, czyli wyższą charakterystykę. Oczywiście w jakiej planecie? Pomyślcie chwileczkę. No w tej najpiękniejszej, ta, która daje nam odloty, która daje nam w pewnym sensie, i wczoraj mówiłem o tym, o tej najpiękniejszym wypitku czy napitku, i wtedy wybijamy się do góry i myślimy wtedy, a jak to pięknie, szaleje sala, niech sala się bawi, a ja jeszcze raz wypijemy za zdrowie pani. No i to jest właśnie ten moment, który jest bardzo charakterystyczny dla działania Neptuna. Neptun jest pod znaku ryby i to wszystko bardzo ładnie współpracuje i funkcjonuje. I tego musimy się trzymać, bo jeżeli tego się nie trzymamy się tak zwanych wyższych planet, czyli oktaw, które nam dają bardzo wiele, i jednocześnie wtedy możemy się spodziewać bardzo różnych zainteresowań. Między innymi zainteresowaniem, wiesz, zakochałem się, jaka ona jest piękna, jaka ona jest fantastyczna, a w rzeczywistości kolega mówi, w kim? No coś ty zwariował? Ja ją znam. Ona jest... już ci jak opowiem, to przestaniesz o tym. Nie przestanie. Dalej w tym trwa
I znam te przypadki z historii i nie tylko z historii, ale po prostu nie do wiary, że tak może być. Wczoraj opowiadałem o cudownej miłości łabędziej, a dzisiaj, no cóż, o tych dziwnych miłościach, które są szaleństwem. I szaleństwem dlatego, że właśnie Wenus ma tą przytyczkę tego Neptuna i ten Neptun daje nam taką bujną fantazję i w tym momencie możemy się zorientować, że nagle jesteśmy gdzieś w głupocie myślenia, ale to nie jest najgorsze. Najgorsze jest to, że wierzymy w to, że jesteśmy oczarowani, jesteśmy tacy i ach i och. I czy to prawda? I czy naprawdę musimy tak wyglądać, a nie inaczej? I czy jesteśmy tak sfrustrowani, że będziemy charakteryzować się jedną rzeczą? Głupotą. A głupota zawsze występuje i głupota jest najprostszym mechanizmem realizacji tego wszystkiego, co się dookoła nas dzieje, ale cóż, głupota zawsze królowała i zawsze będzie królować i Wenus będzie wspomagać, dlatego że jest w tym jakieś szaleństwo i rozkosz bycia. Ja nic nie wiem, ja nic nie chcę, ja nic nie mogę, co jest bardzo charakterystyczne w tej chwili, kiedy mamy jakieś poważniejsze wybory, czy też decyzje. Nie moja sprawa, nie moje zaangażowanie. Mnie to, słuchaj, nazwijmy, że wisi. Wisi, nie stoi, to prawda. Po co? Bo przecież potrzebna do tego jeszcze jest błękitna tabletka, żeby mogło się rozwinąć cokolwiek, bo inaczej to jest tragedia. I dlatego też zastanawiamy się, co jest ważniejsze, co stanie pierwsze. Czy nasze serduszko, czy narząd, który już odpadnie, o którym wczoraj rozmawiałem, bo czasami to się kończy po prostu ambarasem choroby, kataru, nie tylko nosa. I co wtedy? Jak podejść do tego właśnie tak? Ale też można i politycznie, patrząc się na to wszystko w taki sposób, a nie inny, bo nie ma sensu w inny sposób patrzeć, jak trzeba globalnie, bo jeżeli jest ocieplenie, to jest ocieplenie z każdej strony i w każdym momencie jest wysoka temperatura i gorączka i termometry nie wytrzymują, bo trzaskają i dlatego zlikwidowano te rtęciowe, bo są szkodliwe. No ale jak może być coś szkodliwe, jeżeli jest zamknięte w jakiejś tam próżni, a jeżeli nawet się wydobędzie, najwyżej stanie się jakiś amalgamatem, czy jeszcze czymś innym, co jest i funkcjonuje. Niektórzy kiedyś tylko to używali. Czy lepiej żyć wiedząc, czy lepiej żyć nie wiedząc? Bo dzisiaj nie wiemy w gruncie rzeczy, co robimy. Dlaczego? Dlatego, że wyszukujemy coś, co potem buduje nam, że my jesteśmy niewinni. A stał się utopią. I nagle nie wiadomo skąd robi się jeziorem albo morzem. Wypłynął, czy go więcej, czy go mniej. No cóż, winna jest ta płacząca. Dlaczego? Cały czas ryczy i coś z niej spływa. I dochodzi do coraz wyższych pięter świadomości, głupoty i niedorozwoju. No cóż, trzeba pamiętać o tym, że kiedyś było można. Dzisiaj już nie można, dlatego że ten kolor zielony opanował głupotę. O czym posłuchacie, kiedy, proszę Was, obejrzyjcie tego prezydenta Argentyny i rozchmurzcie swój umysł. Niech odejdą te chmury i rozpocznie
się naprawdę kampania miłości i pragnienia tego, co nazywamy wolnością, a nie sprzecznością z tym, o czym właśnie teraz mówię. Bo ta planeta Wenus właśnie ma takie zadania, by nas zmylić w tej naszym procesie bycia, czy też chęci pojmania tego wszystkiego tak, żeby z każdej strony mieć. Tylko do czego dojdziemy w tym posiadaniu? Bo w tym posiadaniu możemy tylko skręcić i zawsze skręcamy, wiecie, w którą stronę? Na lewo. Jednak dlatego wybraliśmy ten skręt. Jest łatwiejszy, ponieważ on jest bardziej precyzyjny. Ze względu chociażby na prostą rzecz, na serce. I tutaj, jeżeli pojmiemy te wszystkie punkty, razem zwiążemy, staniemy się nie tyle mądrzejsi, co bardziej kompetentni w tym, co nazywamy rozwojem duchowym i nie tylko, bo duchowy rozwój jeszcze na czymś innym polega, właśnie na Neptunie i spojrzenie z neptunowej strony, ale ten rozwój będzie do nas dochodził z czasem i niedługo będzie, bo miesiąc za miesiącem zmieniamy się i postępujemy zgodnie, ale planety są w każdym momencie, w każdym aspekcie, w każdym działaniu i każda planeta ma swój przebój, czy też rozwój, który nas najbardziej interesuje. Dlaczego nas interesuje? Bo po prostu musimy się nauczyć jednej rzeczy. Czy jesteśmy tępi, czy jesteśmy mądrzejsi od innych i wtedy rozumem, a nie fantazją pojmujemy, a Wenus nie za bardzo lubi, bo woli zabawić się lub ta spod byka wypracować pieniądze, ale też na zasadzie lenia i odsetek od czegoś, czy powiedzmy lichwą się zabawi. I tutaj w tej lichwie trzeba dać wiary, że można to przypłacić nawet to, co opowiem, ja dałem wczoraj. Ci, którzy wiedzą, to myślą, a ci, którzy znają mitologię i wtedy pojmą niektóre uzależnienia i niektóre wady, bo bez mitologii nie da się rozegrać te nasze życie i w tym momencie musimy pojąć, czy to jest Laufer, czy królowa, czy też wieża, czy ten konik, który należy przede wszystkim do wagi, bo on skacze niewyobrażalnie w każdą stronę i on jest nieprzewidywalny w tym wszystkim. Te wszystkie figury mają swoje linie proste i aspekty. Jedyny on, ten trojański, jest bardzo zdradliwy, bo nie wiemy, czy w tom, czy tu, czy tam, jak się zachowa, a ruch wykona. I ten ruch jest właściwie nieobliczalny. On nie chce nic więcej. Nie potrzebuje. Dlaczego nie potrzebuje? Bo po co mu to wszystko? Najbardziej roztańczony jest wtedy, kiedy by chciał zrobić po prostu wredną krzywdę, którą zrobił. Jest zwycięstwem w zależności do kogo należy i jaki chcemy otrzymać cel. Dlatego też ta dwoistość jej, bo raz z byka pociągnie za kieszeń i zrobi w niej dziurę, lub też spod wagi zostawi łatę na sercu lub zawał. A co za różnica? I tutaj jest cera. I co wtedy? Goi się. Lecz jak długo?
to tylko pojęcie względne. Może do jutra, a może przez całe lata. Dlaczego? A dlaczego ma nie być tak? Dlaczego ma nie być tak, jak Wenus chce? Przecież ona nie musi. Ona tylko pragnie. A pragnąć można wszystko. No cóż, czasami jesteśmy zauroczeni i oddamy wszystko. Obojętnie, czy jesteśmy tą płcią, czy tą płcią. Bo możecie sobie wyobrażać, że tak, to był frajer. A ona niewiasta? No i właśnie tutaj jest ten problem, że w tym czy w tym rzucie mamy ten sam problem i te same zagadnienia. Lecz jedna rzecz jest najważniejsza, że od tego nie uciekniemy i nigdy nas, ani my siebie w tym momencie nie zrozumiemy. I tu wtedy biorą właśnie te wszystkie dziwne sprawy, które można odczytać w kosmogramie. Oczywiście, że tak. I dlatego jesteśmy my, astrolodzy, po to, żeby zagrać z wami w tak zwaną wolność psychiki. Ale wtedy trzeba mieć zdrowy rozsądek i udowodnić to, że to tylko lipa czy plagiat tego, co było i dlaczego to się tak stało. Bo na ogół dzieje się ciągle wkoło to samo. Nic się nie dzieje, a jest tak samo. Raz zaleje, raz wyleje, a drugi nas pozbawi nas radości życia. No cóż, normalne. Jeżeli nie nauczyłeś się wtedy, to teraz nauczycie życie. A co będzie następnym razem? Wenus zagra w te karty? W te 3, które znasz z tarota? Zanim rozdasz, sprawdzasz, czy możesz. Tarot to potrafi. W astrologii to normalnie widać. Czy warto w to wejść, czy unikać. A jeżeli jesteś sam bez tych mechanizmów, dowiesz się, już będzie za późno. Znikasz. I nikt cię nawet nie wspomina. Bo jak ktoś się wspomni, a był taki ktoś. No tak, była ona. No i co? Wiesz, to było tak dawno. Nawet nie pamiętam jej twarzy, a ona też jego twarzy. Dziwne. A była po prostu ta miłość? Czy to zauroczenie? Czy też brak pamięci zamazał Neptun? Co wolisz? Co wybierasz? Jaką wybierasz? Nędzę? Jak daleko odszedłeś? Gdzie zniknęłeś? Jak daleko zaszedłeś? Czy w ogóle doszedłeś? Czy byłeś w tym dobry, czy tylko szczodry i uważasz, że jesteś większy? Jesteś przegrany w każdym momencie, bo to przeżyłeś. I nie było to dla ciebie doświadczenie. Nic cię nie nauczyło. Dlatego, że zapomniałeś. A jak zapomniałeś, to znaczy, że zgłupiałeś. I w każdym momencie będziesz to nosił wiano. Dlaczego? Dlatego, że się dałeś uwieść tej planecie. Proste.
I każdy moment jest taki sam. Każdy moment prowadzi nas w tą samą dziurę. Jak z niej wyjść? Czasami trzeba czekać. Ile? Już mówiłem. Tyle samo. Żeby wyjść i krzyknąć: jestem. A kto dalej nami się zaopiekuje? I wkoło Macieju ta sama historia. Dobre? Ma prawo być. Dzięki temu istniejemy, ale nie zawsze świadomi tego, co zrobiliśmy i nie chcemy wiedzieć nawet dlaczego. No cóż, wtedy jest inaczej. Wtedy sięgamy po inne filozofie. Wtedy sięgamy do astrologii tej odpoczęcia. A my sięgamy od pierwszego krzyku, czy też oddechu. Tutaj jest ciężko złapać. No cóż, zostawiam Państwa z tym natchnieniem i westchnięciem, że jestem. Bez krzyku. Wystarczy tylko ten pierwszy haust powietrza. I jesteśmy przyszykowani, by kochać. I kochamy. Uśmiechamy się, bo jest to po prostu samoobrona. Nasza. I kochają nas, ale nie zastanawiają się, co będzie z tego, co wyrośnie, co dalej, jak będzie to funkcjonować, czy w ogóle będzie. Każdy moment jest bardzo ważny, by nie stworzyć czegoś takiego, że po prostu pozostawiamy i nie pamiętamy już nic. W obojętnie którym momencie. To jest najbardziej tragiczne. A do tego prowadzi ten szlak tej zieleni. To tylko zieleń. Nic ważnego. Ale my w niej jesteśmy i funkcjonujemy. I ktoś to stworzył Bóg. I z Bogiem zostawiam Was z tą niedokończoną myślą.